Fjällräven Classic Germany. 51 km wędrówki po zachodnich Niemczech. Czym jest Fjällräven Classic Germany, opowiem za chwilę. Na razie dotarłam do Oberstaufen. Zmierzam do rejestracji. Udało się, a nie było łatwo, nie bez perypetii. Stoję w kolejce do rejestracji. Tu będzie się joga i inne atrakcje. A ja jeszcze muszę dotrzeć do kempingu, który znajduje się całkiem drugiej stronie. Tak wygląda kolejka do rejestracji. Więc na jogę z pewnością nie zdążę. A kemping jest 1,5 kilometra stąd. Więc dzisiaj tylko rejestracja i zasłużony wypoczynek, żeby jutro zacząć jak człowiek. Mam już swój pakiet startowy. Jestem po rejestracji i zmierzam do kempingu. Mam jakieś 15 minut pieszo, bo nie będę czekać na autobus, żeby się przejechać parę minut. Jest jeszcze trochę czasu. Na jogę nie zdążyłam, ale gdzieś miałam dużo emocji. Rozbiję namiot, bo za chwilę się ściemni, bo jest pochmurno. A cała zabawa zaczyna się dopiero jutro. Między 8 a 9 jest start. Trzeba się ponownie zarejestrować, przybyć pieczątkę, odebrać jedzenie i po drodze są 2 punkty, checkpointy, ale o tym będę opowiadać jutro na bieżąco. Widzimy się na kempingu, gdzie jak już rozłożę namiot i trochę ochłonę, opowiem, jak się tutaj dostałam i co tutaj w ogóle robię. Poszłam do kempingu. Widać, jest kilka osób. Zaraz zobaczymy. Są toalety, ale pryszniców raczej nie ma. Jest namiocik Fjällräven, jest woda. Najpierw pewnie rejestracja. No, rzucam na taśmę, bo zaczyna kropić. Namiot rozłożony. Tam są boki, górka, toalety. I ogólnie jest nas tutaj trochę. No dobra, teraz mogę powiedzieć. Jestem w Oberstaufen, w Niemczech Zachodnich, w regionie Allgäu, gdzie jutro o godzinie 8 rozpoczniemy Fjällräven Classic Germany. Co to jest Fjällräven? Jest to trekking organizowany przez firmę Fjällräven z Szwecji, który co roku odbywa się w różnych miejscach. Tym razem będą to Niemcy. Będziemy iść 51 km w 3 dni. Będą nas po drodze karmić, poić, wbijać pieczątki do paszportu. Jestem już, jak wspominałam wcześniej, w rejestracji. Paszport, gaz, mapę, a jutro rano odbiorę jedzenie i między godziną 8 a 9 ruszam. Na razie pogoda jest taka sobie. Najbliższe dni mają być dosyć mokre, a ja rozwaliłam sobie zamek od bluzy, więc dobrze, że mam kurtkę. W ogóle podróż tutaj to były same perypetie. Najpierw dostałam się do Pragi, gdzie zrobiłam sobie 1 dzień wolny, żeby nabrać siły przed dalszą podróżą i to był dobry krok. Do dzisiaj jestem na nogach od godziny 5, a jest godzina 7. Musiałam dostać się autobusem do Monachium i z Monachium do Oberstaufen. Z tym, że autobus się spóźnił, więc nie zdążyłam na pociąg. Musiałam czekać kolejne 2 godziny, ale udało się. Jestem na miejscu. Pokażę Wam jeszcze, co dostałam na pakiet startowy. Jest to trash bag, czyli torba, do której wrzucamy śmieci. Wiadomo, leave no trace. Następnie taki pomarańczowy kawałek materiału, który przyczepiamy do plecaka obowiązkowo, żebyśmy byli widoczni. Kawki. Mapka. Gaz. Takie ekologiczne
Opakowanie na jedzenie. Wspomniany już paszport. Naszywka od Primusa. Przekąska. I opaska na nadgarstek. A jutro będzie do tego wszystkiego jeszcze jedzenie i pierwsza pieczątka do paszportu. A jak wygląda trasa, to opowiem już jutro na starcie. No i pewnie to by było na tyle. Jest 6 rano, 24 września. Jest tak pięknie ciemno. Wszyscy się zbierają. Trochę padał deszcz. Idę do toalety, żeby ją pokazać. To jest coś ciekawego. I mam nadzieję, że przez chwilę nie będzie padać, żebym mogła zwinąć namiot, który jest i tak już doszczętnie mokry. A tak wygląda toaleta. Światełko zapala się automatycznie. Dach jest z pleksy, ale teraz nic nie widać. A tutaj mamy pudełeczko z trotami, czyli toaleta jest ekologiczna. Jest za 10:07. Zrobiło się już względnie jasno. Ja już jestem gotowa do drogi. Przytraczona nazwa plecaczka. I ruszam w stronę rejestracji. W drodze zjem śniadanie. Pora ruszać na szlak. Podążam już w stronę kempingu. Nie muszę nawet posiłkować się mapą, bo przede mną idzie spora grupa z wielkimi plecakami. Więc najwyżej zabłądzimy wszyscy. Jest już prawie jasno, jest pochmurno, ale na szczęście nie pada. Udało się mokry namiot złożyć bez deszczu. Oby się wyklarowało w trakcie dnia. Jak nie, no to trudno. Nie ma złej pogody. I właśnie docieram do obozu. Na starcie jest tylko kilka osób, więc nie powinno być długo. Będę mieć jeszcze troszkę czasu przed samym startem, chociaż z każdej strony dochodzą nowe osoby, więc muszę się śpieszyć. Za mną jest coffee machine. Mam już swoją kawkę. Jest tutaj jeszcze mało ludzi, jeszcze się nikt nie rejestruje. Tylko ci, którzy nie zarejestrowali się wczoraj. Więc muszę chwilkę poczekać. Ale delektuję się swoją kawką. I w końcu jestem gdzieś przed czasem. Więc na spokojnie. Może ten dzień będzie bez stresu. Jem śniadanko, piję kawkę. To wszystko w takim pięknym miejscu. Siedzę na skórze jakiegoś zwierzątka. Tak prezentuje się mapa. Jesteśmy tutaj w Oberstaufen i będziemy iść tędy. To jest pierwszy kemping. Drugi kemping. I powrót do tego samego miejsca. Łącznie ma zająć to 3 dni. A tak prezentują się śniadaniowe przekąski. Jadłam to. Bardzo dobre. I zjem jeszcze jedno, bo trzeba mieć siłę. Proszę Państwa, oto lis. Najważniejszy lis, który będzie nam towarzyszył podczas całej tej trasy. Precyzyjnie wykonany, mam nawet oczko. Tak prezentuje się ja z lisem. Tam mam start. Jest jeszcze zamknięty, bo ruszam o 8:00. Ważenie plecaka. Waga wskazuje 13,5 kg. Jest to już waga z wodą, więc nie jest źle.
ruszyła machina. Nie wiem, czemu idę z samego przodu. Zawsze trzymam się na uboczu. No ale czasem trzeba być liderem. Więc idziemy. Opuszczamy Oberstaufen. Chciałam się zatrzymać, bo jednak takie mar w dzikim tłumie to nie moje klimaty. Ale spokojnie wbije się w jakąś przestrzeń pomiędzy grupami ludzi. Dzisiaj mamy 5,5 godziny, 17,6 km, więc nie ma się co śpieszyć. Trzeba się delektować, póki jeszcze coś widać, bo chmury szybko wszystko zasłaniają. Szlak przechodzi przez centrum Oberstaufen. Przeszliśmy kawałek przez las. Wchodzimy do centrum. Najfajniejsze jest to, że ten szlak to pętla, więc koniec jest w tym samym miejscu, w którym początek. Szlak jest bardzo fajnie oznaczony pomarańczowymi strzałkami i kropkami, a miasteczko jest naprawdę piękne. Takie typowe bawarskie. W prawie każdym sklepie znajdują się ludowe stroje bawarskie. Szkoda, że nie wzięłam mojego stroju na koniec wędrówki, ale raz już go nosiłam przez całą Szwajcarię i nie ubrałam ani razu, więc może to i lepiej. Oberstaufen się z nami żegna. Rozpoczynają się takie sielskie krajobrazy. Wystarczy przepuścić kilka osób, którym się śpieszy i chwilowo na całym szlaku jestem sama. Cisza, spokój, nikt nie brzęczy nad uchem. Więc tak, można w tłumie też odnaleźć spokój. Wszystko ma swoje plusy. Nawet wycieczki zorganizowane dla osób, które wolą samotne wypady. Takie wycieczki z supportem. Kontakt z ludźmi też się czasem przydaje, żeby docenić jeszcze bardziej to, jak się chodzi samemu lub z towarzyszem, którego tutaj dzisiaj ze mną nie ma, ale który, jak się później ładnie uśmiechnę, zmontuje dla was ten film. Cześć dziewczyny. Tam w oddali, nie wiem czy to będzie widać, są takie pomarańczowe kropki. To ci, którzy są na przodzie, tam będziemy się wspinać. A na górkę jest kolejka gondolowa. Ciekawe ile osób z niej skorzysta. Już trochę wysokości zrobiłam. Kolejka kursuje. A my się wspinamy serpentynami pod nią. A na trasie szlak jest oznakowany tabliczkami. Weszliśmy do lasku. Pierwszy mostek. Pierwsza przeprawa przez ogromną rzeczkę. Wasserfall. Do mety pozostało 10 km, to znaczy nie do mety, tylko do dzisiejszej mety, czyli 7,5 km za mną. Jest fajna mgła, a może to już nawet chmura, bo trochę się wyspinaliśmy. Idziemy dalej. Zbliżamy się do pierwszego schroniska. Miało być po 8 km i jest po 8 km. Czyli wszystko się zgadza. Widzę flagę Fjällräven, więc pewnie tam jest nasz pierwszy, a już nawet widzę niebieski namiot. Jest nasz pierwszy checkpoint, więc będziemy wbijać pierwszą pieczątkę. No właściwie drugą, pierwsza była na starcie. A potem sobie zajrzymy do schroniska, bo w niemieckim schronisku jeszcze nigdy nie byłam. Porównamy, czy jest podobny do tego, jakie są w Szwajcarii. Wnętrze schroniska jest bardzo przytulne, drewniane. Te krówki też mają dzwonki, tak jak szwajcarskie, ale mniejsze. Jednak mimo to biedne cały dzień dzwoni im przy uszach. Widoczność coraz słabsza. Nie wiem, czy to mgła, czy już chmura, bo jestem coraz wyżej. Ale osób przede mną prawie nie widać.
Ale ja lubię taką pogodę. Jest romantycznie, w końcu jesteśmy w Niemczech. Niemiecki romantyzm. Nie mylić z głupimi filmami romantycznymi. To tak dla tych, co wiedzą. Im wyżej w las, tym bardziej mokro. Tym razem jest to już deszcz albo bardzo mokra chmura, bo do tego jeszcze krople się kumulują na drzewach, na gałęziach i spadają. Ale jest ciepło, a deszcz to tylko przejściowy. 5 kilometrów do mety na dzisiaj. Szybko idzie. I to mamy najwyższy punkt dnia. Także teraz już tylko z górki. No może nie z górki, ale to był najwyższy punkt. Może jeszcze będziemy się wspinać. Zostało 5 kilometrów. Także idzie zaskakująco szybko, chociaż teraz w tym deszczu w lesie było sporo podejść bardzo wąskimi i bardzo stromymi ścieżkami. Nawet nie było jak się zatrzymać, bo szedł pociąg cały ludzi za i przed, więc może dlatego tak szybko pokonałam. No bo trzeba było iść bez zatrzymywania się. Deszcz jest troszkę mniejszy, właściwie taka bardzo gęsta mrzawka, więc nie jest źle. Zbliżamy się do drugiego checkpointu. We mgle widać gdzieś tam charakterystyczny kształt, bo napisu z pewnością nie widać. Charakterystyczny kształt flagi. Więc będzie teraz drugi checkpoint, ostatni dzisiejszego dnia. Potem już tylko meta i kemping. Także zobaczymy, co tutaj dla nas mają. Jakby mieli kawę, to byłoby fajnie. A jak nie, to będę musiała poczekać dopiero do kempingu, żeby sobie przygotować własną. Jest to checkpoint, ale tylko taki do podbicia książeczki. Oda. No ale nie ma kawki, ale jest przekąska. I jest karmelowa, więc rekompensuje wszystko. I docieram powoli do kempingu. Zadziwiające, jak dużo namiotów jest już rozstawionych. A jest jeszcze bardzo młoda godzina. Niestety rozkładanie mieszkania będzie w deszczu. Teraz się troszkę bardziej rozpadało, ale w środku będzie sucho. Co tu robić z tak dobrze, ledwo rozpoczętym dniem? Na pewno są jakieś zajęcia i jakieś atrakcje przewidziane. No i będzie można zjeść ciepły posiłek. Jak tylko znajdę w czeluściach plecaka łyżeczkę, którą schowałam gdzieś, sama nie wiem gdzie. Namiot rozstawiony. Niestety jest doszczętnie mokry. Wszystko jest mokre. A kemping to miejsce, gdzie wcześniej pasły się krówki, więc jest tutaj mnóstwo śladów po minach. Jest godzina 14 z minutami, więc jest jeszcze bardzo wcześnie, ale rozpadało się na dobre i wszystko jest doszczętnie mokre. Także idę rozejrzeć się po obozowisku, czy znaleźć miejsce, gdzie będziemy gotować, bo na wolnym powietrzu się nie da. To jeszcze raz pokażę Wam toalety, tym razem w dzień. Można sobie siedzieć i podziwiać widoki. Akurat dzisiaj niezbyt, ale w taką bezchmurną noc podziwiać gwiazdy. Świetne miejsce do kontemplacji. Tutaj jest palenisko Reimusa. Tu pan smaży kiełbaski. A tu kolejka do kiełbasek. Ale najważniejsze, przestało padać. Może za parę godzin wyschnie namiot, albo będzie chociaż w środku troszkę suchy. A póki co jest kompletnie przemoczony. Ja też mam już swoją kiełbaskę. 2 kiełbaski. Za chwilę przyjdę z kubeczkiem po kawkę, bo tam w Reimusiku w tygielkach parzy się kawka, więc żyć nie umierać. A pogoda troszkę się przejaśnia. Chwilowo nie pada. Ale nie wiem, czy będzie szansa, żeby namiot podsekł chociaż trochę. Ale ważne, że mamy ciepłe jedzenie. Mam też już swoją kawkę, ale niestety znowu zaczęło padać. Mam też wodę, ale wody jest wszędzie pod dostatkiem. Więc pozostaje tutaj schronić się pod namiotem, sypić kawkę i znaleźć sobie jeszcze jakieś inne zajęcie. Schowałam się do namiotu w samą porę, bo zaczęło znowu padać, tym razem jeszcze mocniej. Próbuję tutaj ususzyć rzeczy. Nie jest to łatwe. I za chwilę będę próbować gotować wodę, żeby zjeść.
to, co tygryski lubią najbardziej, czyli reala i do dodatku chili con carne, czyli moje ulubione, że w moim małym N1, właściwie N2, bo to jest podwójny namiot, więc jest jakby luksusowo, bo to jest apartament, że za chwilę będę gotować. I tak wszystko, co było do zwiedzenia, już zwiedziłam. Zjadłam bułkę z kiełbaską, wypiłam kawkę. Piwa nie piję, więc zostaje mi siedzieć u siebie w namiocie, kontemplować i mieć nadzieję, że deszcz ustanie na tyle, żeby podsuszyć namiot. Ale nie nastawiam się na to. Teraz to dopiero się rozlało. Nie wiem, czy mnie w ogóle słychać. Ale mam już swoje gotowe jedzonko. Chili con carne. Więc trochę się rozgrzeje. Nadzieja, że dosuszę namiot była złudna. Ale jest dopiero po 16, więc może przez noc, może jakiś wiaterek przewieje. Nieoczekiwana zmiana miejsc. Lało tak bardzo, że zostaliśmy ewakuowani do takiego pomieszczenia. Tu jest przynajmniej sucho, ciepło. Tak wygląda krajobraz po burzy, czyli poranek. Jest godzina prawie 6. Wszystkie rzeczy wyschły. Wyspać się nie wyspałam, bo oczywiście znalazł się co najmniej jeden niedźwiedź, który tak chrapał jak afgańska dziewka. Jeśli ktoś oglądał Lucyfera, to wie. A jak nie, to jak ranny niedźwiedź. O 6:30 podstawiam autobus, więc nawet nie wiem, jaka jest pogoda, bo na zewnątrz jest czarno. Ale miejmy nadzieję, że lepsza. A jak nie, to przynajmniej rzeczy wyschły. A te, które zostawiłam w namiocie, no cóż, mam nadzieję, że nie są zalane. No niestety, ale nadal leje. Może w trakcie dnia przejdzie. A pewno już noc była przyjemna i sucha. Bo chociaż tyle. Tutaj widać, jak pięknie woda skrapla się po łańcuchu. Pozostaje czekać na autobus. Dotarliśmy na kemping, namiot stoi. Nie wygląda najgorzej. Patrzmy w środku. Są kałuże. Dotarłam już do namiotu. No, żadnych niespodzianek. Duża wilgotność w środku. Ale najgorsze jest to, że ciągle pada i to chyba jeszcze bardziej niż rano. Więc nie wiem, jak się stąd zwinąć. A tam w tle przygrywają nam muzycy na tradycyjnych niemieckich, bawarskich instrumentach. Niestety próbowałam się wychylić z namiotu, nic nie widzę, ale pewnie słychać. No nie wiem, dzisiaj mamy najdłuższy dystans do przejścia, największe przewyższenie, a pogoda, deszcz nie odpuszcza. No najgorsze, że namiot będzie ważył 2 tony. Dobrze, że mam worek na śmieci. Worki na śmieci zawsze się sprawdzają, warto mieć. Zdążyłam zrobić panom zdjęcia, tam w oddali widać, jak pakują swoje instrumenty do auta. Widać też, jak leje. Mokry namiot waży tonę, footprint waży 2 tonę, plecak jest ciężki. To będzie trudny dzień. Na trasie przy pierwszym checkpoincie jest schronisko czynne, więc można się było zagrzać. A ja zaszalałam i wzięłam zupę gulaszową, cappuccino i co najważniejsze, szarlotkę, czyli Apfelkuchen. I nawet wszystko zamówiłam po niemiecku, z lekką pomocą angielskiego. Nie wiem, czy coś widać, bo IT zaparował, ale pokażę wam szarlotkę. Wygląda obiecująco. Szarlotka, cappuccino, gulasz, mitbrot, a za oknem nadal pada. Gulasz zjedzony, był przepyszny, bardzo dobrze doprawiony, gęsty i taki jak ma być. No i przede wszystkim gorący. Pora na test szarlotki, czyli Apfelkuchen. Zobaczymy, czy jest podobna do naszych, czy jest lepsza. Recenzja na gorąco jest bardzo dobra. Świeże jabłka, cynamon, soczysta, mięciutka. Rekomenduję. Tak wygląda schronisko w środku. Tak wygląda dzisiejsze menu. Gulasz, sup, mitbrot. I takie urocze
dodatki. Bardzo klimatyczne, ciepłe, drewniane, ale wszystko dobre się dobrze kończy. Wychodzimy na ten ziąb. Troszkę się przejaśnia, więc jest jakieś światełko w tunelu, a do mety na dzisiaj zostało 10 kilometrów, więc może do tego czasu troszkę wyjdzie słońce i obsuszy nieco ziemię, a i tak trzeba będzie rozbić szczętnie mokry namiot. A jak już nie będzie padać, to szybko wyschnie. I że plany są, nadzieje są, ruszamy w drogę. Jest 12:50, dotarłam do drugiego checkpointu. Już prawie nie pada, ale jeszcze nie chcę odpuścić. Z tyłu relaksują się owieczki, więc dobry znak. Jak one są zrelaksowane, to ja też mogę. Idziemy dalej. I już tylko 5 kilometrów do końca dzisiejszego etapu. Teraz cały czas asfaltem, po serpentynach. Chyba już tak zostanie do końca. Najwyższy dzisiejszy punkt był przy pierwszym checkpoincie, ale za bardzo padało. A chatka z ciepłym jedzeniem była zbyt kusząca, żeby się skupiać na robieniu zdjęć czy nagrywaniu filmu z najwyższym punktem. Jutro też będzie najwyższy punkt dnia jutrzejszego. Droga weszła w las i idziemy w takich fajnych, drewnianych ścinkach. Ulga dla stóp, a i zapach bardzo fajny. Ścieżka też przyjemna, takimi serpentynami, chociaż jest lekka przepaść, ale idzie się potem bardzo przyjemnie, a drzewa osłaniają przed spadającymi kroplami. Jak tak będzie do końca, to szybko pokonam te 5 kilometrów, a stopy odpoczną. No chyba się w końcu rozpogadza. Chmury się podnoszą, w oddali widać jakieś zabudowania, więc wygląda na to, że najgorsze, jeżeli chodzi o deszcz, za nami. No pięknie, w końcu będą jakieś widoki. Jako że do mety już niedaleko, postanowiłam wstąpić jeszcze do kolejnego schroniska na kawkę. O, wszyscy jesteśmy mile widziani, więc wchodzę. Kawka z widokiem na piękną pogodę. Jak mówiłam, tak robię. Jest kawka. Jest nawet ciasteczko. A za mną piękne schronisko. A przede mną piękne widoki. Zejście z górki jest wymagające, bo jest tak duża błota, że chyba każdy chociaż raz wylądował na tyłku. Ale za to, zobaczcie, tam rozpogadza się pięknie. Nawet nieśmiało wychodzi słońce. Więc co tam wywrotka w wodoodpornych spodniach. Pod spodem są zwykłe i one nie ucierpiały. Duma też nie ucierpiała. Jest pięknie, coraz piękniej. I to jest to. Tak to powinno wyglądać. Nawet dziewczyny są zrelaksowane. A my zmierzamy do mety. To już chyba niedaleko. Prawie koniec. Został kilometr. I szlak jakby znajomy, czerwoniutki. Na koniec taka fajna ścieżeczka. Tam się coś chmurzy, ale oby to były te poranne chmury. Ale chyba nie. Jeszcze dzisiaj może w nocy padać. Fajnie by było tylko zdążyć rozłożyć namiot, żeby trochę go przewiało. Żeby nie wkładać rzeczy do kompletnie mokrego. Ale będzie co ma być. Ciekawe, czy za tą górką będzie już widać kemping. Chyba jeszcze nie, bo za tą górką pewnie jest kolejna górka. Zobaczymy. No takiego powiedzenia to ja się nie spodziewałam. Hello. Thank you. Dzisiejszy kemping wygląda tak. A ja się rozbiję gdzieś na początku. Może nie zdarzy mi się tutaj jakiś chrapacz. Miejsce jak miejsce, w miarę prosto. Górka jest kusząca, ale jest już tam pełno pozajmowanych miejsc, a poza tym strasznie krzywo. Jak ktoś się nawet na samej górze rozbił. A po co mam po górce chodzić? Tu będzie dobrze.
Namiot rozłożony. Jak mówiłam, że jest doszczętnie mokry, to nie kłamałam. Teraz dobrze by było, jakby go trochę owiało. Są pod spodem nawet jakieś liście. Zanim włożę rzeczy do środka, musi trochę podeschnąć. Posklejały się warstwy. No ale jestem dobrej myśli. Nie pada, nie zanosi się, żeby to bało. Idę coś zjeść. Jak wrócę, mam nadzieję, że sytuacja będzie wyglądać lepiej. Tak pięknych gofrów jeszcze nigdy nie jadłam. Za sam wygląd 11/10. Są dwustronne. Aż szkoda gryźć lisa. No ale trzeba spróbować. Dobry, ciepły, słodki i piękny. Wodę będziemy tankować prosto ze źródła. Guten Morgen. Ja już jem czekoladową owsiankę. Namiot próbuję wysuszyć. W nocy kilka godzin padało. Ale do rana już nie. Tylko na namiocie było kałuże. Więc wszystko jest mokre, albo przynajmniej wilgotne. Może troszkę podeschnie, zanim się zbiorę. Bo nie ma się co śpieszyć. Ostatni dzień, mniej niż wczoraj do pokonania, mniejsze przewyższenia. Także wiem, zbieram się. Mam jeszcze kawkę, więc dobrze jest. Jeszcze dużo ludzi dopiero powychodziło z namiotów. Ci, którzy jak zwykle są pierwsi, no to już poszli. A niektórzy jeszcze nawet nie wysunęli nosa. Jest dopiero ledwo po 7. Także do zobaczenia na szlaku. Zebrałam się. Dziś wyruszam jako jedna z ostatnich, ale nadrobię na trasie. Przez chwilę było słońce, ale już się schowało i pewnie nie wróci. Udało się, wypogadza się. Tam w dole widać pomarańczowe kropeczki, czyli wiem, gdzie zmierzam. To jest fajne. Nie trzeba w ogóle patrzeć na mapę, żeby wiedzieć, gdzie iść. Chociaż czasami zdarzają się takie wąskie ścieżki w lasku, gdzie to jest aż podejrzane, że idzie się samemu i że tak wąską ścieżką może przejść tyle osób. Ale jak się okazuje, może. Mgły i chmury się podnoszą. Odsłaniając widoki. Jest i słońce. Dzisiaj takie sielankowe widoki. Była ścieżka edukacyjna przez las. Teraz jest ścieżka pomiędzy tymi łąkami. Słońce już zagościło na dobre, więc deszcz to już tylko wspomnienie. Teraz przechodzimy przez wąwóz. W oddali widać takie metalowe schodki. Przed chwilą pokazałam wodospad. Jest troszkę ślisko, bo jest jeszcze błoto po wczorajszych deszczach,
więc muszę uważać. Wiem, że sztuka wymaga poświęceń, ale wolałabym już mieć czyste spodnie, więc widzimy się w bezpieczniejszym miejscu. Dzisiejsze 10 km do mety jest jednocześnie 10 km do końca całej przygody z Fjällräven Classic Germany. Ostatnie 10 km i kawałek dalej jest już pierwszy checkpoint, gdzie można sobie chwilkę zrobić przerwy. A widzę przyczepkę Primusa, więc liczę, że mają kawkę. Ale piękne miejsce, ale wygolona trawka. I nie zawiodłam się. Jest kawka, jest też cynamonka. Więc taka przerwa. Porządna przerwa. Idę dalej. Tam w oddali już miasteczko widać, bo kościół góruje, jak zwykle w takich miejscach. Więc widać kierunek, w którym zmierzam. Będzie jeszcze jeden checkpoint, a potem jest zapowiedziana impreza w Trekkers Inn. Zobaczymy, z bawarskimi oczywiście akcentami, więc mam nadzieję, że będzie jakieś jodłowanie, że będą poubierani w ludowe bawarskie stroje, żeby było co ciekawego do zobaczenia i do pokazania. A tutaj takie piękne łąki, dziewczyny tam chillują. Sama bym się na takiej łące położyła. Dźwięki jak ze Szwajcarii, łąka jak z Windowsa. Piękny obrazek. A tu mamy piękne blondyneczki. Smacznego. Jakie ty masz piękną grzywę. Tam w oddali widać już miejscowość, ale żeby nie było tak łatwo, ja muszę najpierw zejść, żeby wyjść i znaleźć się właśnie tam. A zejście będzie dosyć strome, a może nie, będzie na obrzeżach lasu. Tylko trzeba uważać na błotko. Jednak troszkę stromo jest, ale nie ma błota, więc szybko pójdzie. Jest już drugi checkpoint. I ostatnie 5 km do mety dzisiejszego dnia i ogólnie całej wycieczki. Jeszcze troszkę wspinaczki. Dążam ze strzałkami. Już niedaleko, więc zrobiłam sobie jeszcze ostatnią przerwę z widokami. Przygryzać waniliowo-jagodowego batona. I co? Trzeba powoli nastawiać się na koniec wycieczki. Trochę szkoda, zwłaszcza, że wczoraj nie było za dużo widoków.
Zawsze jest szkoda, jak się kończy. No ale będą jeszcze nowe, inne wyzwania. Mam nadzieję, bo póki co odnowiła mi się kontuzja kolana, ta, która zrobiła mi się w Szwecji. Więc trzeba trochę zająć się sobą, żeby móc wrócić na szlak. To ostatnie widoki, a ja wyleciałam pod górkę jakimś dziwnym sprintem, dlatego mam zadyszkę i to słychać. Tylko po to, żeby teraz znowu zejść. Ale tak to już bywa. Żeby zejść, trzeba wyjść i żeby wyjść, trzeba zejść. Wspinamy się i wspinamy. Myślałam, że już wyżej nie będzie, a to proszę. Jeszcze. Ale to chyba będzie najwyższy punkt dzisiaj. Pięknie tu mają. Dotarłam na najwyższy punkt dzisiejszego dnia. A teraz już tylko z górki. Przez las. Almost done. Ostatni kilometr. No to idziemy. A tam między drzewami widać wieżę kościoła, którą pokazywałam wcześniej. A park jest za kościołem. Więc to będzie długi kilometr. Jednak park jest przed kościołem, z tej perspektywy. Tam w dole, gdzie niebieski namiot i takie namioty wyglądające jak tipi, jest meta. Właśnie teraz słychać muzykę, ale już witam się z gąską. Bo już na mnie czekają. Pora zaszczycić ich. Mieliście kiedyś takie powitanie? No, historia zatoczyła koło. Jest odznaka, jest naszywka, jest medal i jest impreza. Idę zaraz pooglądać, co się dzieje na imprezie. I jak zwykle, jak wszystko coś się kończy, to jest tak trochę szkoda. Wasz portfel Raven otwiera wiele możliwości, na przykład jedzonko w cenie. Wcześniej był kompot z chmielu, a teraz makaron z serem i prażoną cebulką. Raven Classic Germany odbywa się w parku Ubestaufen. Bardzo ładne miejsce, ze ścieżkami edukacyjnymi. Powoli chyba impreza zmierza ku końcowi. To jest napisane, że jest do 17, jest 10 po. I tam dopiero rozpalili ognisko. Wystawili jakiś namiot. Więc sama nie wiem. Robi się pochmurno. A ja powinnam jeszcze pójść na kemping i rozbić mój jakże mokry namiot. Więc żegnam się z tym miejscem. I jak to głosi hashtag Fjellraven, see you out there.